Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Tym razem będziemy robić taki bieżnik. Robiliśmy już jeden z takimi kwiatuszkami, teraz będziemy robić drugi, ale z innymi serwetkami. Prezentuje się bardzo ładnie. Do jego wykonania użyłam kordonka nowosolskiego 4 w kolorze miętowym oraz szydełko Clover 1,5 mm. Bieżnik, zobaczcie, z całej tej szpulki zostało mi tyle. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli zrobić na przykład z takiej samej grubości nici, czyli na przykład Maxi, Maximum, Max Moldo, Pyramid, to będziecie potrzebowali 132 gramy, czyli jakieś 2 motki będziecie potrzebowali, bo tyle waży ten bieżnik. 132 gramy, czyli wyjdzie Wam z jakieś 1,5 motka. Tak, więc tyle w razie czego musicie sobie zakupić. Albo jeden wystarczy Wam motek kordonka nowosolskiego. Już mówię, jaka jest długość tego bieżnika, muszę go sobie zmierzyć. Mniej więcej przez środek. Około 123 cm długi, a szeroki około 57. To tak mniej więcej wiadomo jest zmierzone, bo jak się to uda, to nie jest równy. I teraz tak. Ja na początku, gdy zaczynałam nagrywać filmik, mówiłam Wam, że będziemy łączyć po jednym kwiatuszku, czyli 2 serwetki łączone jednym kwiatuszkiem. Później na końcu robótki doszłam do wniosku, że jednak połączę 2 kwiatuszkami, ponieważ trzyma się tak bardziej stabilnie. Widzicie? Więc jeżeli chcecie, możecie od razu sobie to połączyć, albo robić tak jak ja i na końcu robótki ja po prostu sobie tu związałam nitką, schowałam i to również ładnie się trzyma. Ja to wszystko tam w trakcie pokażę w filmiku, także wszystko będzie jasne. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie Wasze komentarze, za wszystkie lajki. Jest mi bardzo miło. Będę nagrywać więcej takich różnych bieżników, ale mam też w planie kilka bombek, no bo wiadomo, okres świąteczny się będzie zbliżać niedługo. Lato ma się ku końcowi, także będą też jakieś bombki. No nie mam czasu, żeby nagrywać zbyt dużo, ale coś tam będzie. Dodam jeszcze tak, bo nieraz jest dużo pytań odnośnie właśnie, jak na przykład, o jakichś tam pytań, na przykład ile tam jest oczek, czy coś na początku, więc ja to zawsze wszystko, czy na przykład ile potrzeba jest nici, to ja zawsze podaję wagę bieżnika i nici, z jakich wykonałam, i szydełko. Tu na dole pod filmikiem trzeba rozwinąć opis i tam w tym opisie zawsze wszystko podaję. No to chyba już tyle powiedziałam, chyba wszystko, co miałam powiedzieć, więc zapraszam. Zaczynamy. Pętelka na szydełku i 10 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe. Mamy kółeczko. Dodam tylko, że nasza serwetka będzie składać się z 25 rzędów. Dobrze, teraz zaczniemy rząd pierwszy, czyli 3 oczka łańcuszka,
na słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wkuwam się w kółeczko i robię słupek. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wkuwam się w kółeczko, robię słupek. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. Mamy w tej chwili 3 słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Mamy zrobić takich słupków 16. Mamy 3. Teraz robimy 4. Oczko łańcuszka. 5. Oczko łańcuszka. 6. Bo mi uciekło. Jeszcze raz. 6. Oczko łańcuszka. 7. Oczko łańcuszka. 8. Oczko łańcuszka. 9. Oczko łańcuszka. 10. Oczko łańcuszka. Jak widzicie, tą nitkę od razu wyrabiam. 11. Oczko łańcuszka. 12. Oczko łańcuszka. 13. Oczko łańcuszka. 14. Oczko łańcuszka. 15. Oczko łańcuszka. 16. I oczko łańcuszka. Mamy 16 słupków przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się raz, dwa w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Tak to wygląda. Rząd drugi to same półsłupki, czyli oczko łańcuszka, wkuwamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. Teraz wbijamy się tutaj pomiędzy te słupki i robimy drugi półsłupek. Wbijamy się w słupek z poprzedniego rzędu, robimy półsłupek. Wbijamy się pomiędzy słupki, robimy półsłupek. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu półsłupek. Pomiędzy słupkami półsłupek. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu półsłupek. Pomiędzy słupkami półsłupek. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu półsłupek. Zobaczcie. Tak to wygląda. I przeróbcie tymi półsłupkami tutaj do końca okrążenia. Już przerobiłam całe okrążenie półsłupków. Tutaj, jak widzicie, mam ostatni półsłupek pomiędzy słupkami i teraz muszę połączyć się, zamykając okrążenie. Czyli wbijam się tutaj w ten pierwszy półsłupek i robię oczko ścisłe. Tak to wygląda. Następny rząd, trzeci. Teraz będziemy robić podwójne, nienawijane słupki. Tylko proszę Was, róbcie sobie dosyć ściśle te słupki, żeby nie były takie rozwlekłe, tylko starajcie się, żeby właśnie były takie dość zbite, ścisłe słupeczki. Czyli robimy raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany i 3 oczka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę i teraz tak, omijamy jeden półsłupek, wkuwamy się w następny i robimy słupek podwójnie nawijany. I 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. 2 razy nawijam nitkę, omijam jedno oczko, wkuwam się w następne, robię słupek podwójnie nawijany. 3 oczka łańcuszka. 2 razy nawijam nitkę,
omijam jedno oczko, wkuwam się w następne, robię słupek podwójnie nawijany i 3 oczka łańcuszka. Zobaczcie, jak to wygląda. Przeróbcie to do końca okrążenia. Zobaczcie, już przerobiłam. Mam tutaj 16 słupków podwójnie nawijanych, 3 oczka łańcuszka i teraz zamykam okrążenie, wkłuwając się w 4 oczko naszego pierwszego słupka. Robimy oczko ścisłe. Okrążenie gotowe. Następny rząd, 4. Musimy przejść sobie tutaj oczkiem ścisłym, ale się wbije w to oczko pierwsze z tych 3. O. I teraz robimy, albo można też po prostu wbić się tak pod spód i też mamy, jesteśmy pod tym łańcuszkiem. I teraz robimy raz, 2, 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wbijam się jeszcze raz pod spód, robię drugi słupek, wbijam się jeszcze raz pod spód i robię trzeci słupek. Czyli mamy 3 słupki. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łańcuszek i znowu zrobię sobie 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci i 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łańcuszek i robię 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci i 3 oczka łańcuszka. Czyli to jest bardzo proste. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Ja już mam na wszystkich poprzeczkach, przerobiłam sobie po 3 słupki i 3 oczka łańcuszka. Zamykamy to okrążenie, wkłuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Teraz robimy oczko łańcuszka, odwracamy robótkę, wbijamy się tutaj pod ten łańcuszek i robimy oczko ścisłe. I teraz zaczniemy robić 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. Znowu odwracam robótkę i robię teraz 7 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 razy nawijam nitkę, chwytam za tą poprzeczkę z poprzedniego rzędu i robię słupek podwójnie nawijany. Znowu starajcie się, aby te słupki nam wychodziły takie ładne, ścisłe. I znów 7 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7. 2 razy nawijam nitkę, chwytam za kolejną poprzeczkę i robię słupek podwójnie nawijany. I 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 razy nawijam nitkę, chwytam za poprzeczkę i robię słupek podwójnie nawijany. I 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 razy nawijam nitkę, chwytam za poprzeczkę i robię słupek podwójnie nawijany. I znowu 7 oczek łańcuszka. Tak to wygląda. Przeróbcie to do końca okrążenia. Zobaczcie, już przerobiłam. Mam tutaj 7 oczek łańcuszka. Musimy znowu wbić się tutaj w 4 oczko. Ono jest tak odwrócone, bo robiliśmy w drugą stronę, więc sobie musimy ten łańcuszek tak troszeczkę odwrócić. I widzimy, w którym miejscu kończy nam się słupek. Wbijamy się i robimy oczko ścisłe. O. Mamy to okrążenie gotowe.
Zaczniemy następny rząd, 6. Musimy przejść sobie oczkami ścisłymi. Wbijamy się w pierwsze oczko naszego łańcuszka, oczko ścisłe. Wbijamy się w drugie oczko naszego łańcuszka, oczko ścisłe. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę i wbijamy się pod poprzeczkę i robimy jeszcze 2 słupki. Pierwszy i drugi. Czyli mamy 3 słupki. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę, wbijamy się pod łańcuszek i robimy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Czyli powstają nam takie motywy przedzielone 3 oczkami łańcuszka. A tutaj oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wbijam się w drugie oczko naszego łańcuszka i robię słupek. Nawijam nitkę, wbijam się pod spód i robię jeszcze 2 słupki. Pierwszy i drugi. I 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wbijamy się pod łańcuszek i robimy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, znów pomijam pierwsze oczko, wkuwam się w drugie. Ja sobie wkuwam, ponieważ od razu mam wzór ładnie rozmieszczony równomiernie, bo tak to nieraz nam się przesuwają te słupki. Dlatego tak sobie to wbijam. No wy jak chcecie, możecie sobie wbijać pod łańcuszek, nie musicie robić dokładnie tak samo jak ja. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znowu 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I znów ma oczko łańcuszka na poprzeczkę. Czyli widzicie, powstaje nam taki rząd tych takich motywów, że tak powiem. I znów nawijam nitkę, omijam pierwsze oczko, wkuwam się w drugie, robię słupek i jeszcze 2 słupki, żeby było 3. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. I jeszcze oczko łańcuszka na poprzeczkę. Bardzo proste okrążenie. Przeróbcie w ten sposób do samego końca. Już przerobiłam. Zrobiłam nasze motywy. Tutaj mam też jedno oczko łańcuszka. I teraz zamykam okrążenie, wkuwając się raz, dwa w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Teraz musimy sobie przejść tutaj na ten łuczek mały, czyli tak wbijamy się w ten drugi słupek, oczko ścisłe, wbijamy się w trzeci słupek, oczko ścisłe, wbijamy się pod łańcuszek, oczko ścisłe. Jesteśmy teraz pod tym łańcuszkiem i robimy taki sam motyw, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wkuwam pod spód szydełko, robię drugi słupek, wkuwam jeszcze raz w to samo miejsce, robię trzeci słupek i 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, wkuwam się pod spód i robię 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czyli znów ten nasz motyw. I teraz tak, będziemy teraz robić w okrążeniach cały czas te motywy, więc wzór jest bardzo prosty, tylko będzie nam się zmieniać tutaj liczba oczek łańcuszka. Tutaj mieliśmy jedno oczko, teraz zrobimy 3. Raz, 2, 3. Nawijam nitkę, przechodzę na poprzeczkę i robię ten motyw. Czyli 3 słupki,
3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. I 3 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę i znowu motyw nad motywem, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I tak jak mówiłam, tutaj się będzie nam zmieniać tylko na tych łańcuszkach, czyli raz, 2, 3 oczka łańcuszka. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie. Tutaj mam 3 oczka łańcuszka i zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Ojejku. Oczko ścisłe. Teraz znowu musimy przejść tutaj na ten mały łańcuszek oczkami ścisłymi, czyli wbijamy się w drugi słupek, oczko ścisłe, w trzeci słupek, oczko ścisłe i pod łańcuszek, oczko ścisłe. Zaczynamy następny rząd, 9. Będzie identyczny, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Zahaczyłam sobie i zaciągnęłam. Dobra. I teraz tak, mamy ten motyw. I teraz będziemy robić 4 oczka łańcuszka. 4. Nawijam nitkę, przechodzę na poprzeczkę i znowu robię motyw. Czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka, 3 słupki. Tak to wygląda. I znowu 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Nawijam nitkę i znowu motyw. 3 słupki. 3 oczka łańcuszka, 3 słupki. I 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. Potem będziemy jeszcze tutaj robić 5 oczek łańcuszka, 6 oczek łańcuszka i 7 oczek łańcuszka. I zobaczcie, ja już przerobiłam w sumie tutaj od pierwszego rzędu licząc 11 rzędów. A tutaj od tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy oczka łańcuszka, czyli tak, i te motywy, czyli tak, tu między tymi pierwszymi motywami mamy 1 oczko łańcuszka, później mamy 3 oczka łańcuszka, później 4 oczka łańcuszka, 5 oczek łańcuszka, 6 oczek łańcuszka i 7 oczek łańcuszka. Teraz zaczniemy rząd, który to był? 12 chyba. 12. On będzie tak samo wyglądał, tylko powiększy nam się ilość oczek łańcuszka. Czyli przejdziemy sobie znowu oczkiem ścisłym, tutaj na tą małą poprzeczkę, czyli wbijamy się w drugi słupek, w trzeci słupek i tutaj pod tą poprzeczkę, słupek, to miało być oczko ścisłe, a mówię słupek.
Dobra, i teraz zaczynamy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze raz to samo miejsce. Robimy drugi słupek i jeszcze raz to samo miejsce robimy trzeci słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze 3 słupki w tym samym miejscu. Czyli dokładnie ten sam motyw robimy. Tak, mamy motyw, taki sam jak w poprzednim rzędzie, bo one będą się powtarzać nam jeszcze. Tylko tu mieliśmy 7 oczek łańcuszka, a teraz zrobimy 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Nawijam nitkę, chwytam tu za poprzeczkę i znowu robię motyw nad motywem. Czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I znów 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Nawijam nitkę, wkuwam się pod spód i robię motyw. Czyli 3 słupki, pierwszy, drugi i trzeci, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I znowu 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz tak. To przeróbcie do końca okrążenia, czyli te same motywy po 9 oczek łańcuszka, a potem zróbcie jeszcze 2 rzędy, takie same, z tym, że tu zrobicie 10 oczek łańcuszka i 11 oczek łańcuszka. I spotkamy się właśnie w tym miejscu po przerobieniu tych 11 oczek łańcuszka. Już przerobiłam, tak jak Wam mówiłam. Tutaj mamy 11 oczek łańcuszka. Dla przypomnienia jeszcze dodam, że to tak, tutaj mamy 1 oczko łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, 4 oczka łańcuszka, 5 oczek, 6 oczek, 7 oczek, potem była zmiana. Tutaj mamy 9 oczek, 10 i 11 oczek łańcuszka. I zaczniemy teraz kolejny rząd. Będzie to rząd 15. Już będzie tutaj mała zmiana. Musimy znowu sobie przejść, bo tutaj ten motyw będziemy robić już tak aż do końca. Te wszystkie motywy będziemy robić do końca. Przejdziemy sobie oczkiem ścisłym pod ten łańcuszek i zrobimy oczywiście motyw, czyli 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Czyli jak zwykle, jak ja mówiłam, motyw nad motywem. I teraz tu zmiana. Zaczniemy robić już wzór. Czyli tak, robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5. Nawijam nitkę. I teraz tutaj wbijamy się raz, dwa, 3, 4 w 5 oczko i robimy słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w 6 oczko, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w 7 oczko i robię słupek. Czyli mamy 3 słupki na środku tego łańcuszka. I teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5. Nawijam nitkę i znów motyw nad motywem.
czyli 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2, 3. O, tak wygląda nasz motyw. Teraźniejszy. Jeszcze raz pokażę. 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę. I wbijam się raz, 2, 3, 4, w 5 oczko. Czyli 5 słupków i w 5 oczko. I robię słupek. Potem w 6 oczko. Robię słupek. I w 7 oczko. I robię słupek. I 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę i znowu motyw nad motywem. Czyli 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. Tak to wygląda. Zobaczcie. I to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam. Mam tutaj na szydełku 5 oczek łańcuszka. Muszę jeszcze zakończyć to okrążenie, wkuwając się raz, 2 w 3 oczko naszego pierwszego słupka i robię oczko ścisłe. Teraz zaczniemy rząd 16. Znowu przechodzimy oczkami ścisłymi. Pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe i robimy motyw, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Drugi i trzeci. I teraz kolejny wzór. Znowu zmiana. Zrobimy 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Nawijam nitkę. Teraz opuszczam pierwsze oczko, drugie oczko. Wkuwam się w trzecie oczko. Robię słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w czwarte oczko. Robię słupek. Nawijam nitkę i wkuwam się w 5 oczko. Robię słupek. Tak to wygląda. I znów 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Omijam tutaj te 3 słupki i wbijam się znowu w pierwsze oczko łańcuszka. I robię słupek. Nawijam nitkę. Wbijam się w drugie oczko łańcuszka. Robię słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w trzecie oczko łańcuszka. Robię słupek. Czyli mamy znowu 3 słupki. I 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i motyw nad motywem. Czyli 3 słupki. Raz, 2, 3. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2, 3. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę Wam ten wzór powtarzalny. Czyli 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. I teraz tutaj wbijam się w pierwsze, drugie, w trzecie oczko.
łańcuszka i robię słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w czwarte oczko łańcuszka, robię słupek i w piąte oczko łańcuszka robię słupek. I 3 oczka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, omijam te 3 słupki i znowu wkuwam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię słupek, wkuwam się w drugie oczko łańcuszka, robię słupek i wkuwam się w trzecie oczko łańcuszka, robię słupek i 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i znów motyw nad motywem, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. Tak to ma wyglądać. I to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam ten rząd. Mam tutaj 3 oczka łańcuszka. Zamknę okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko naszego słupka. Oczko ścisłe. Teraz przejdziemy znowu oczkami ścisłymi, tak samo na poprzeczkę i robimy 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu, pierwszy i drugi, 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i 3 słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi i trzeci, czyli tradycyjnie zrobiliśmy motyw nad motywem. I teraz znów będziemy robić wzór inaczej. Robimy 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Tu mieliśmy 3 oczka, więc omijamy jedno oczko, wkuwamy się w drugie, robimy słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w trzecie, robimy słupek, nawijam nitkę i teraz wbijam się w pierwszy słupek z poprzedniego rzędu i robię słupek, czyli znów mamy 3 słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, nawijam nitkę, chwytam tutaj za tą poprzeczkę, robię 1 słupek. 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, teraz wbijam się w ostatni słupek z poprzedniego rzędu, z tych 3 oczywiście, nawijam nitkę i potem wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka z tych 3, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w drugie oczko łańcuszka, robię słupek i 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i znów motyw nad motywem, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. Zobaczcie, tak wygląda teraz nasz motyw. Pokażę jeszcze raz. 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, omijam pierwsze oczko z tych 3, wkuwam się w drugie, robię słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w trzecie oczko, robię słupek, nawijam nitkę i wkuwam się nad słupkiem z poprzedniego rzędu,
robię słupek. 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, łapię za tę poprzeczkę, robię słupek. 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wbijam się w trzeci słupek z poprzedniego rzędu, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w drugie oczko łańcuszka, robię słupek, 2 oczka na poprzeczkę, nawijam nitkę i znowu motyw nad motywem, czyli 3 słupki, trzy oczka łańcuszka, 3 słupki, raz, 2 i 3. Zobaczcie, tak to ma wyglądać i przeróbcie to okrążenie do samego końca. Już dotarłam do końca tego rzędu. Musimy połączyć się jeszcze oczkiem ścisłym. O matko, jak się źle wkłuje, to później tak właśnie jest. O. I przechodzimy znów, czyli zaczniemy 18 rząd. Przechodzimy oczkiem ścisłym. I robimy motyw, czyli 3 słupki, pierwszy, drugi, trzeci, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i teraz zbijamy się tutaj w pierwszy słupek z poprzedniego rzędu i robimy słupek. Wbijamy się w drugi słupek, robimy słupek, wbijamy się w trzeci słupek i robimy słupek. Czyli widzicie, teraz robimy słupki nad słupkami. I znów 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i tu nad tym pojedynczym słupkiem też robimy jeden słupek. I 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i słupki nad słupkami. Raz, 2 i 3. Myślę, że tutaj już nie ma nic trudnego w tym okrążeniu. I na końcu znowu raz, 2, 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i powtarzamy ten motyw. Czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2 i 3. Nie będę pokazywać drugiego, bo naprawdę to jest bardzo proste i na pewno już wiecie. Tylko przypomnę. Motyw, 3 oczka łańcuszka, 3 słupki nad słupkami, 3 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, 3 oczka łańcuszka, 3 słupki nad słupkami i 3 oczka łańcuszka. Bardzo proste. I przeróbcie ten rząd 18 do samego końca. I już przerobiłam. Tak to wygląda. Tutaj mam 3 oczka łańcuszka. Musimy zamknąć jeszcze okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz zaczniemy rząd 19. Znów musimy przejść oczkami ścisłymi. Te rzędy 19 i 20 będą bardzo podobne, tylko będą się różnić ilością oczek po prostu. I robimy teraz motyw, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka
i 3 słupki. Tu mieliśmy 3 oczka łańcuszka, teraz zrobimy 4 oczka łańcuszka. 4. Nawijam nitkę, wbijam się w słupek z poprzedniego rzędu i robię słupek pierwszy, drugi i trzeci słupek nad słupkiem. Tutaj tak samo 3 oczka łańcuszka i słupek nad słupkiem. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki nad słupkami z poprzedniego rzędu. Raz, 2, 3 i widzicie jedynie czym się różni to okrążenie, to tym, że tutaj mamy raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka i znów motyw nad motywem, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Dobra. Zobaczcie. Motyw nad motywem. Tutaj mamy 4 oczka łańcuszka. 3, 3, 1, 3, 3, 4 oczka łańcuszka. I to przeróbcie do końca tego okrążenia. Już przerobiłam, tak to wygląda. Tutaj mam przerobione 4 oczka łańcuszka i muszę jeszcze zakończyć to okrążenie, wkuwając się tradycyjnie w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i zrobić oczko ścisłe. Zaczniemy teraz 20 rząd, czyli przechodzimy tradycyjnie pod ten łańcuszek i robimy znów 3 słupki, trzy oczka łańcuszka, 3 słupki, mamy motyw i tutaj zrobimy tym razem 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę i znowu dokładnie robimy tak samo, czyli słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i trzeci słupek nad słupkiem. 3 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, 3 oczka łańcuszka i znów 3 słupki nad słupkami z poprzedniego rzędu. Pierwszy, drugi i trzeci. I na końcu, tak samo jak na początku tego wzoru, 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I motyw nad motywem. Czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. Motyw nad motywem, 5 oczek, 3 słupki, 3 oczka, słupek, 3 oczka, 3 słupki, 5 oczek, no i motyw. I ten 20 rząd przeróbcie w ten sam sposób do samego końca. Zobaczcie, przerobiłam to okrążenie już prawie do końca.
Tutaj mam 5 oczek łańcuszka i tradycyjnie zamykam okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko naszego słupka i robię oczko ścisłe. Zaczniemy teraz rząd 21. Pomału zbliżamy się już do końca tej serwetki. Dobra, przechodzimy oczkami ścisłymi tradycyjnie, tutaj pod łańcuszek i robimy motyw, czyli 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu. Teraz 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Motyw gotowy. Teraz zrobimy 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Nawijam nitkę. Tu będziemy zmiana już wzoru. Wbijamy się teraz, omijamy pierwszy słupek, drugi, wbijamy się w trzeci i robimy słupek nad słupkiem. Nawijam nitkę. Teraz wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka i robimy słupek. Nawijam nitkę, wbijamy się w drugie oczko łańcuszka i robimy słupek. Moment, bo mi się nitka przewróciła. Dobra, teraz robimy 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj omijamy słupek, omijamy pierwsze oczko łańcuszka, wbijamy się w to w środkowe, czyli drugie oczko łańcuszka. Robimy słupek, wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka. Robimy słupek i jeszcze jeden słupek, ale tym razem nad słupkiem. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. I znów 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę. Przechodzę tutaj na łańcuszek i robię motyw nad motywem. Czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym miejscu. Raz, 2 i 3. Pokażę jeszcze raz. 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę. Omijam 2 słupki. Wbijam się w trzeci i robię słupek nad słupkiem. Teraz wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię słupek, wbijam się w drugie oczko łańcuszka i robię słupek. 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Teraz przechodzimy tutaj na te 3 oczka łańcuszka z tej strony, czyli omijam pierwsze oczko, wbijam się w środkowe, robię słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w trzecie oczko, robię słupek, nawijam nitkę i jeszcze jeden słupek, ale nad słupkiem. I 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę i motyw, czyli 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. O, już nam ładnie ten wzorek zaczyna wychodzić.
I ten rząd 21 przeróbcie do końca i tu na końcu połączcie się oczkiem ścisłym.